Witam Was, kochani, serdecznie z herbatką w dniu dzisiejszym. Tu kanał Milionarz z Perfum i zapraszam Was na moich ulubieńców lata. Tego lata. Na zapachy, które po prostu stały się wręcz moimi ikonami letnimi z różnych powodów, o których Wam dzisiaj poopowiadam. I zapraszam na herbatkę, bo jednak mamy koniec września, nie? Więc herbatka wchodzi na miękko. Zapraszam. Przede mną stoi dosyć pokaźna ilość zapachów, ale stosunkowo mała, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą moją kolekcję. Wbrew pozorom, ja jednak chyba lubię dosyć takie ciężkie wonie, gęste. I z tymi letnimi zapachami mam tak różnie. Ja myślę, że wszystkie te wonie, czyli te zapachy moi ulubieńcy letni, naprawdę jest to coś może różnie odbieranego, ale na pewno nie są to wonie zabijające otoczenie. Mogą się nie podobać niektóre, będą też takie, które prawdopodobnie w jakiś sposób są kontrowersyjne, ale nie pod względem ciężkości, bo one wszystkie są moim zdaniem bardzo letnimi, bardzo lekkimi zapachami, ale jeżeli chodzi o trwałość i projekcję, są to mocarze. Bo wiecie, latem jest bardzo ciężko ubrać na siebie zapach, który będzie przez cały dzień. I mimo że lato było jakie było, ja już to powtarzam miliony razy i w każdym filmiku, to słuchajcie, zawsze te temperatury są wyższe. Są też dni, gdzie było naprawdę gorąco i wiadomo, że fajnie jest ubrać zapach, który jest taki właśnie letni, orzeźwiający, a z drugiej strony jednak trwa cały dzień i nie musimy się dopsikiwać. I o takich moich ulubieńcach dzisiaj. Chciałabym zacząć od podstaw totalnych, czyli od zapachów. Od razu powiem Wam o dwóch, które są moimi ulubieńcami, mimo że jeden z nich pojawił się tak naprawdę na koniec lata, ale został wypróbowany i tak jak myślałam, jest po prostu super. Są to Angele nowe. To jest wersja EDT. Ja słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że ten zapach, dopiero jak go kupowałam, wyszedł rok później po EDP. Na ogół EDT wychodzi, a później robią EDP, jakąś mocniejszą wersję. Tu było odwrotnie. Natomiast jak widzicie, już prawie nie mam, a to jest rocznik 2020, więc chyba do sklepu, bo okazuje się, że bardzo chętnie chcecie poznać, ale tu mam EDT. I ja nagrałam już taki film, na początku chyba października się pojawi, z zapachami, słuchajcie, Müglera, wszystkimi jakie mam ich dużo, uważam, że naprawdę sporo. I tam Wam poopowiadam o tych różnicach, więc dzisiaj tylko Wam powiem, że to jest moje letnie marzenie, dlatego że ilekroć te zapachy na siebie nakładam, to one mnie energetyzują. Ten jest bardziej lekki, ten jest lżejszy, szampański, ten jest bardziej pudrowy i mocno intensywny, więc co kiedy lubicie, ale oba działają na mnie bardzo podobnie. Przy obu mam taką chęć do życia. To nawet ciężko jest wyrazić, po prostu jakby rozkwitam przy tych zapachach, tak wewnętrznie czuję się dużo lepiej, dużo weselej, jestem taka bardziej rozentuzjazmowana, to jest genialne słowo przy tych zapachach, dlatego te dwa gagatki, te dwie gwiazdki to są moi zdecydowanie letni faworyci. Moim kolejnym letnim faworytem okazał się zapach, który kupiłam w ciemno. Opowiadałam Wam to powielokroć i który mnie po prostu zachwycił, a którego z tego, co zauważyłam, nie można za bardzo już kupić. Ponoć słyszałam i na stronach też widziałam, więc nie wiem, czy to jest plotka, czy tylko to jest czasowe. Przestali ten zapach produkować. Załamałam się trochę,
no ale mam na myśli Practice Parfum. Jeżeli tego zapachu nie znacie, to powiem Wam, że to jest takie letnie, cytrusowo-zielone marzenie, które jest bardzo projektujące i bardzo trwałe i które to jest zapach, który jakby orzeźwia, czyli fizycznie czujecie odświeżenie, ale to nie jest zapach czystości. To jest zapach cytrusowo-zielony, ale jest tak pięknie zbudowany i tak niesamowicie, bym powiedziała wręcz oranżadowo momentami zrobiony, że właśnie te ochłodzenie jakby po psikaniu się fizycznie czuć ten chłód. Niesamowity jest ten zapach. Niestety to jest tylko 30 ml i chyba tylko w takich pojemnościach był wydawany. Ja nie kojarzę, żeby on był w ogóle w jakichkolwiek innych. Jak go kupowałam, to chyba tylko 30 była. Załamana jestem, jeżeli tego zapachu już nie będą produkować. Ja go wprawdzie na sklep ja go, słuchajcie, trochę mililitrów na sklep wrzuciłam, żebyście go poznali. Natomiast no nie wiem, czy zresztą gdzieś na dyskontach chyba od kogoś możecie kupić, ale tak normalnie pełną flaszkę, w sensie z opakowaniem, może być problem. Z tego, co widziałam. Także przykro mi, ale to jest mój ulubieniec. Będąc w tym temacie takich zapachów cytrusowych, zielonych, bardzo trwałych i przepięknych, przepięknie się utrzymujących i może nie silnie projektujący, ale na wyciągnięcie ręki naprawdę każdy go czuje. I zapach, za który dostałam komplementy, to jest Frédéric Malle Outrageous i to jest Sofia Groisman. Myślę, że tej pani nikomu przedstawiać nie trzeba. Ten zapach jest totalnie czymś innym niż Prakt. To jest zapach, w którym jest neroli w sercu, ale akceptuję te neroli, bo bardzo często ja neroli odbieram jako coś zgniłego, zmurszałego, jak coś takiego, co no nie pasuje mi do końca. To jest zapach, który jest świetnym przykładem zapachu bardzo świeżego. Moim zdaniem idealny unisex. Ja bym nie powiedziała, że on skręca jakoś w męską stronę, czy skręca w kobiecą. Taki idealny unisex. Ale mamy tu też zielone jabłuszko i mamy tu też miętę. I mówię, oczywiście tych nut jest więcej, ale mówię o tych nutach, bo to one tworzą cały ten zapach. I ja uwielbiałam zapach Light Blue, który właśnie z takim zielonym jabłkiem mi się kojarzył. Niektórzy uważają, że to jest stricte cytrusowy. Dla mnie to był jabłuszkowy zapach. I jest tu pewien taki fragment tego zapachu, który jest dużo intensywniejszy od Light Blue, jest piękniej poprowadzony niż Dolce & Gabbana Light Blue i który mam wrażenie, że w każdej części dnia Was oszałamia. Dostałam za niego komplementy. Bardzo się spodobał. Pytano mnie, co na sobie mam. To jest zapach totalnie nieinwazyjny. Ja bym się pokusiła, że jest to zapach do zakupu w ciemno. Chociaż zawsze jak się tak mówi, to jest z tyłu głowy, nie ma czegoś takiego. Ale naprawdę, on nie przeszkadza nikomu. To jest bardzo świeży, ale mimo wszystko czuć, że niszowy zapach. Niszowy w sensie składników, w sensie blendów, w sensie tego, jaką macie projekcję i trwałość. Przepiękny. Jak widzicie, nie mam go dużo. Też go trochę tego lata zużyłam. Mój ulubieniec zdecydowany. Idąc tropem zieloności, skoro już tak idziemy w tych wibracjach i kierunku, to nie mogę w sumie, słuchajcie, nie wspomnieć o fugacji Thirsty. To jest zapach, o którym bardzo mało ludzi mówi. To jest zapach, który jest moim zdaniem z marki Fugazi niedoceniany, a mi się spodobał on bardzo. Jest zapach workaholic, który wszyscy uwielbiają. Sugar Daddy większość zna. Zresztą odlewek Sugar Daddy sprzedałam
full, mało mi co zostało w flakonie, a po Thirsty mało kto sięga. A to jest idealny zapach letni, to jest zapach zielony oczywiście. I gdybym miała Wam powiedzieć, czym się różni ten zapach zielony od Prakta czy Outra Jones od Sophie Groisman, to bym powiedziała, Frederica Malle, dodam, to bym powiedziała, że to jest najbardziej zielony zapach z nich wszystkich. Tu nie wyczuwam żadnej cytrusowości, tu wyczuwam zieloność, natomiast to nie jest zieloność trawiasta, czy jakaś taka stricte połączona z naturą. To jest po prostu zieloność, która jest ślicznie zblendowana, w której nie wyczuwacie poszczególnych nut, która po prostu opowiada Wam letnią historię. To jest zapach tak przeszywająco letni, tak piękny, że chce się go nosić codziennie. To jest w ogóle zapach, moim zdaniem, bardzo codzienny, gdybym miała powiedzieć, i fenomenalnie mi się go nosi. Także Fugazi Thirsty, mało znane, a mój ulubieniec letni. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, myślę, że jest znany ogromnej liczbie osób, przynajmniej mnie oglądających, jeżeli nie ogółu. Nawet bym powiedziała, pokusiłabym się o to, że osoby, które kompletnie nie interesują się, może inaczej, nie pasjonują się zapachami, ale perfum używają, znają te zapachy. Powiem Wam o dwóch w takim zestawieniu naprawdę moich ulubieńców. I to jest L'Impératrice cesarzowa od Dolce & Gabbana oraz Chanel Chance au Tendre. Dlaczego mówię o nich jako dwóch? Po pierwsze, L'Impératrice skończyłam, jak wiecie, w tym roku. Jest to zapach, który myślę, że odkupię. Natomiast tu już też bardzo niewiele zostało. Trzymam, bo parametry tego zapachu, tego akurat wypustu, który ma 6 lat, może 7 nawet lat, są genialne i boję się, że kiedy kupię najnowszy wypust, najnowszy batch, to już tak pięknie nie będzie. I tak trzymam tę końcówkę. Natomiast tu już mniej się boję. Nie słyszałam o tym, żeby ktoś kupił nowe L'Impératrice i cokolwiek się z nim złego stało. Natomiast to nie są podobne zapachy w żadnym stopniu tak naprawdę, bo mimo, że łączy je owocowość i te są bardziej cierpkie, te są bardziej orzeźwiające, tak bym to ujęła, to oba wprawiają mnie w świetny nastrój, co jest najważniejsze. Oba są też bardzo projektujące i oba są też bardzo długotrwałe. Z tym, że tego zapachu nigdy nie użyłam w żadną inną porę roku niż lato, ewentualnie ciepła wiosna. Ten natomiast zdarzało mi się nosić cały rok. Taka jest różnica w tych zapachach. Ale oba te zapachy to są moje ulubieńce od wielu lat. Ten zapach, o którym Wam powiem, to będzie zapach, który będzie przeze mnie używany już dzisiaj, to wiem, tylko i wyłącznie latem. Ja w tym zapachu, wielokrotnie Wam mówiłam, chodzi o Gritty Histerykę, wyczuwałam takie trochę nuty siuśkowe. One mi nigdy nie przeszkadzały, wręcz wibrowały mnie w jakiś sposób. Czasami tak jest. Są nuty siuśkowe zrobione w taki sposób, których ja nie mogę znieść, ale są też takie, które są jednak czuć jakąś owocowość zapachu, które są bardzo energetyzujące. Taki jest ten zapach dla mnie. I teraz ja najpierw go używałam, kiedy te dni były takie deszczowe, chłodniejsze, było nawet 15 stopni, było tak chłodno i słuchajcie, bardzo silnie wtedy te nuty siuśkowe dochodzą do głosu. Nadal one były dla mnie przyjemne, ale było je czuć. Natomiast kiedy ja ich użyłam w gorąc, w taki upał, o ludy, tu nie ma wtedy nut siuśkowych.
On jest zwyczajnie wtedy piękny, momentami nawet zielony. Te owoce jakby są takie zielone, gdzie niegdzie przemyca się jakieś zioło, które jest niezwykle przyjemne i mam wrażenie, że jakby jeszcze doprawia całej tej kompozycji. Ona zaczyna skręcać w takie rejony bardzo pobudzające wręcz. Niezwykle dla mnie przyjemny zapach, naprawdę niezwykle. Moim zdaniem trzeba testować perfumy w różnym czasie. Ten zapach ewidentnie kocha się z wysokimi temperaturami i wtedy brzmi po prostu najpiękniej, a przynajmniej na mnie. Myślicie, że w tym zestawieniu moich ulubieńców letnich mogłoby zabraknąć zapachów Aqua Allegorii od Guerlaina? Myślę, że to nie byłoby możliwe. Otóż te dwa zapachy to są letnie miłości. I to też są letnie miłości od pierwszego wejrzenia. Mandarin and Basilic oraz Flora Boom Forte. Oba są forte, czyli oba te zapachy to są wody perfumowane. Bardzo często mnie o Mandarin i Basilic pytacie, czy forte to jest jakaś różnica. Jest, ponieważ ja testowałam też tę wodę toaletową i różnica jest zdecydowana. To są zapachy bardzo długotrwałe i bardzo projektujące. To jest najweselsza mandarynka i najprawdziwsza wręcz, jaką możecie sobie poczuć. To są takie kwiaty, które jakby są oblane wodą, rosą, które są takie chłodne momentami, które bardzo Was orzeźwiają. Przepiękne są te kwiaty. Oba te zapachy dają mi jedno. To są letnie orzeźwienia. To na sposób mandarynkowy, to na sposób kwiatowy, ale oba naprawdę, jak noszę, to czuję podobny vibe. Przepiękny. Ten zapach mnie po prostu oszołomił. Ja uwielbiam vibe herbaciany w perfumach. Ja bardzo długo nie wiedziałam do końca, czym może pachnieć Astrofil i Stella Shanghai 1930, tak. Bardzo długo nie mogłam jakby sobie uzmysłowić, co ja tutaj czuję, aż do pewnego momentu, kiedy latem nałożyłam go na skórę, nie na ubranie, tylko stricte na skórę i zaczęłam go nosić i zrozumiałam, dotarło do mnie, że tu jest po prostu herbata zielona, orzeźwiająca, taka pyszna wręcz, bo ja uwielbiam zieloną herbatę. Poczułam tę herbatę, która łączy się z tymi lekkimi kwiatami, nie wiem, jakąś magnolią, może orchideą, z jakimś liang-liang, ale nadal ta herbata jest przez cały czas z Wami. To nigdy nie jest zapach stricte owocowy, bardziej kwiatowy bym powiedziała, ale cały czas jest ten vibe, słuchajcie, herbaciany. I to jest tak cudowne, w ogóle to tak zmienia całą strukturę tego zapachu, cały odbiór tego zapachu. To jest zapach, który kompletnie odbiega od wszystkiego tego, co tutaj jest. On nie jest podobny do niczego. Jak wiecie, mam też teraz zapach Mask Milano Russian Tea i tam jest taka typowa herbaciana opowieść. Natomiast tu czujemy jeszcze coś innego, dlatego nie mogę przyrównać tego zapachu do Russian Tea z Mask Milano. Jest to jednak zapach wyjątkowy, niezwykle długotrwały, niezwykle. Naprawdę ciężko go w ogóle z siebie zmyć, mam wrażenie, a jest to typowy letniaczek, bo to jest turbo świeżynka, która naprawdę nikomu nie przeszkadza. Przepiękny zapach. Odkąd ten zapach mam, stał się moją miłością, a że wyszedł w momencie wakacji i lata u nas, to i latem go też nosiłam. Myślę, że nikogo nie zdziwię, że powiem, że Pêche Mirage od Guerlain stał się moją miłością letnią.
Ja kocham brzoskwinie i jak rozmawiam z Wami, to wiem, że różnie do tej brzoskwini podchodzicie. Natomiast to jest taka brzoskwinia, ja bym ją nazwała zamszową brzoskwinią musującą, bardzo rześką, orzeźwiającą, jak najpyszniejszy drink brzoskwiniowy, jeżeli taki w ogóle istnieje, z zamszem. To jest tak energetyzujący zapach. Dla mnie obecnie to jest taka energia, jak mam z Angel Nową, tylko tam za tę energię robi malina, a tu brzoskwinia. Jest to tak wykonane niesamowicie inteligentnie, mądrze. Ten zapach ma super trwałość. Niektórzy na nią narzekają, ja nie mogę. Jego czuć cały dzień, po prostu on ze mnie nie schodzi. Jest wibrujący. Mam z nim taką relację bardzo silnie miłosną, tak bym to ujęła. I dla mnie jest to stricte zapach letni. Nie mówię, że nie można go nałożyć w inną porę roku, bo tu nie ma za bardzo co być zgrzytem. Jeżeli zimą w niższych temperaturach okaże się, że bardziej czuję zamsz niż brzoskwinie, to też będzie dobrze, bo ja skórę uwielbiam. Więc dla mnie wydaje się to zapach wręcz całoroczny, ale latem daje te wibracje, której ja oczekuję, czyli jakby zewnętrzny świat, słońce, piękna pogoda współgra z tym, co mam na sobie. To jest dla mnie esencja letniego zapachu. Jeżeli ktoś myślał, że przedstawiłam tyle zapachów, a jeszcze o tym nie powiedziałam i czy to nie jest już mój ulubieniec, no to śpieszę powiedzieć, że Sherry Gun Lovers in Pink nie przestaje być moim letnim ulubieńcem. Wiem, że wiele z Was ten zapach kupiło z mojego polecenia. Piszecie mi wiadomości prywatne, jak zachwycone jesteście tym zapachem. Bo czyż nie można się zachwycać czymś, co daje tyle energii? Raczej nikt nie powie, że jest to zapach, który nie dodaje żadnych emocji. Nie wiem, jak to się dzieje, bo on nie jest wybitnym zapachem. Nie jest to zapach niszowy, wybitnie zrobiony. Jest to po prostu zapach stworzony do tego, żeby poprawiać Wam humor. Naprawdę genialnie zrobiony poprawiacz humoru. Dla mnie letni must have. Gdybym miała Wam powiedzieć o róży, która jest bardzo, bardzo letnio podana, która wręcz energetyzuje, to ze zdumieniem muszę powiedzieć o Idolu Intense. Po prostu miałam, słuchajcie, i zużyłam, jak wiecie, zapach Idol Nektar. Wspaniała nuta popcornowa, idealny też zapach. Mam jeszcze flaszkę pustą, ale flaszka jeszcze jest. Natomiast to był zapach letni, który głównie też używałam i który spisuje się po prostu na medal. Nie ma się tu absolutnie czego doczepić. To nie jest słodkość, to jest zapach kwiatowy, to jest zapach róży, momentami mydlany, ale tak przewspaniale zbudowany na sposób letni, że powiem Wam szczerze, ja się czułam w nim po prostu genialnie. Ten zapach może Was zdziwi, ale dla mnie ma totalnie letni vibe i przynajmniej na mnie właśnie tak brzmi. I jest to zapach marki Marc-Antoine Barrois Aldebaran. To jest zapach, który nie podoba się wszystkim, czyli można powiedzieć, że jest kontrowersyjny. Najbardziej kontrowersyjny z tego, co do tej pory Wam pokazałam. To jest zapach nietuzinkowy. Mnie zdobył tym, że jest on niby kwiatowy, tuberozowy, natomiast mówię niby, ponieważ jest tu dodana papryczka chili, która tę tuberozę zmienia na jakiś doprawiony owoc, na bardzo pikantny, na taki, że aż na języku czujecie tę ostrość. Ja gdy go noszę, on mnie nie ogrzewa, on mnie nie otula, on powoduje, że jest mi po prostu zimno. Fajny efekt latem. Nie wiem, czy mam w głowie w ogóle taką myśl, żeby po ten zapach sięgnąć zimą czy jesienią. Jakoś mam inne zapachy, o których w tej kategorii myślę.
To jest zapach tak silnie obecnie związany w mojej głowie z latem i tak świetnie mi się go nosiło, że ja przepadłam, jeżeli chodzi o Aldebarana. Ale rozumiem, że ktoś może ten zapach jednak odbierać inaczej. Ja myślę, że ja tutaj to Was kompletnie zszokuję, ponieważ tu się posilę fragrantiką i opisem fragrantiki, bo ja totalnie inaczej odbieram ten zapach. Chodzi o Initio Side Effect. Fragrantika nam mówi, że jest to zapach ciepłokorzenny, tytoniowy, rumowy, cynamonowy, drzewny, słodki. Jeżeli spojrzymy na nuty, gdzie mamy rum, tytoń, drzewo sandałowe, cynamon, szafran, hediony, to sobie pomyślimy, idealny zestaw jesienny. A dla mnie nie. Dla mnie to jest zestaw letni. Ja nie wiem, jak to się stało, ale jest to silnie energetyzujący poprawiacz humoru latem. Utrzymuje się perfekcyjnie. Uwierzcie mi, nikogo nie zabiłam tym zapachem. Nie czuję tu żadnej ciepłokorzenności. Ja bym powiedziała, że tu są jakieś owoce, że tu jest bardzo wesoło, słodko, że owszem, gra rolę gdzieś tytoń. To muszę powiedzieć, przyznać, że ten tytoń tu właśnie chyba daje tę słodycz owocową, że jest to taki tytoń smakowy i chyba głównie on u mnie dochodzi do głosu, dlatego ja ten zapach tak odbieram. Ja go przecież latem nosiłam i ja przecież Wam mówiłam, że dla mnie Side Effect to jest najbardziej letni zapach ze wszystkich Initio, które mam. Chociaż dziś powiedziałabym może troszkę inaczej, bo mam w swojej kolekcji też Atomic Rose, dzięki zresztą jednej z Was, postanowiłam kupić, bo miałam próbkę, się jednak zakochałam, nie mogłam przestać myśleć o tym zapachu, ale ten nosiłam latem i ten jest po prostu cudowny. Także fragrantika swoje, a ja mam uczucia totalnie inne do tego zapachu. No i teraz przyłożę i powiem Wam o tych dwóch zapachach naraz. Nie będę się rozdrabniała, bo nie ma co. To są letniaczki. Bois Imperial z Essential Parfum i Ex Nihilo Blue Talisman. To są petarda letniaczki. To są zapachy tak świeże, tak komfortowe, tak długotrwałe i tak projektujące, że nie da się obok nich przejść obojętnie latem. To nie są też zapachy, których nie możecie użyć każdą inną porą roku, według mnie. To są moim zdaniem takie zapachy uniwersalne, ale to, jak się czujecie w nich latem, to, jak one Was odświeżają, to jest coś niesamowitego. Ten jest cytrusowy, ten jest drzewny. Ten skręca troszeczkę w męską stronę, ten zdecydowanie nie jest typowym uniseksem. Ten podoba się bardzo panom, ten podoba się większości kobietom. Oba dla mnie to są obecnie must have letnie. Ja sobie nie wyobrażam lata, letniego dnia bez tych zapachów. Jak sami widzicie, przekrój jest różny. Nawet znalazł się zapach ciepłokorzenny według fragrantiki. Ale mimo wszystko ocena jest jedna. Są to zapachy w głównej mierze bardzo silnie mnie energetyzujące i współgrające z tym, co jest na zewnątrz. A jakie jest Wasze zestawienie letnich zapachów, ulubieńców? Mogą to być ulubieńcy tego lata. A może są zapachy, których używaliście i używacie co lato nagminnie i zawsze musicie je mieć w swojej kosmetyczce perfumowej? Dajcie koniecznie znać. Ja za dzisiaj dziękuję. Buziaczki kochani.